Dzisiaj będziemy kontynuować. Ciąg dalszy nastąpi uniwersalnego prawa kreacji zorganizowanej materii kontra religię. Co dzisiaj masz w planie powiedzieć? Przede wszystkim po naszej ostatniej rozmowie, kiedy odpowiadałyśmy na pytania pod filmem, stwierdziłam, że najwyraźniej omawiam sprawę zbyt ogólnikowo i nie ma, przynajmniej w tych ostatnich komentarzach, które ostatnio czytałam, nie ma zrozumienia, czym właściwie jest hipersfera, dlaczego funkcjonuje tak, a nie inaczej. Więc w zasadzie chciałabym jeszcze rozwinąć proces kreacji hipersfery o proces tworzenia się zjawiska, właściwie fenomenu świadomości. Na jakiej podstawie, dzięki czemu była w stanie wykształcić się w wielowymiarowej hipersferze świadomość i jakie to ma teraz reperkusje i przełożenia na ziemski system życia. Bo będziemy w gruncie rzeczy porównywać system życia jako modelu wyprzedzającej nauki, bo jeszcze niekonwencjonalnej, bo spora część badań wyprzedzających nie została jeszcze zaakceptowana przez konwencję. I to będziemy porównywać z naszymi korzeniami kulturowymi, czyli z religią chrześcijańską, która też narzuca nam, ludziom, jakiś model rzeczywistości. Te dwa modele rzeczywistości będziemy ze sobą porównywać, ale żeby je porównywać, a opierają się one przede wszystkim na świadomości, bo świadomość jest wyznacznikiem życia, musimy również ten fenomen uwzględnić w opisie nauki, czego dotychczas nie zrobiłam. I chyba to legło u podstaw tego, że ci, którzy słuchają, w każdym razie spora część tych ludzi, którzy słuchają, a są bardzo silnie związani z religią, po prostu odrzuca to, co mówi nauka. A nauka wcale nie deprecjonuje mistyki. Wprost przeciwnie, mistyka jest w stanie nie tylko wskazać nauce, w którym kierunku powinna podążać, ale również mistyka jest w stanie zweryfikować koncepcje naukowe, które się pojawiają i spośród oferowanych przez naukę mistyka może wskazać tę właściwą. I to jest bardzo ważna rola mistyki. Nie tworzenie religii, tylko właśnie współpraca z nauką. I od tego chyba wielu zaczniemy. Jak uważasz? Możemy w ten sposób dzisiaj naszą rozmową pokierować? Tak. Do kreacji wielowymiarowej hipersfery. Tak jak mówiłam, dwa spotkania wcześniej, nasza rzeczywistość powstała właściwie z pustki. Uniwersalne prawo kreacji zorganizowanej materii, które zerwało z podstawowym, fundamentalnym założeniem fizyki, że przestrzeń trójwymiarowa składa się z punktów bezwymiarowych, pozwoliła nam zrozumieć, że te punkty, z których składa się nasza przestrzeń, nie tylko mają wymiar i rozmiar, ale mają też ściśle określony kształt. Jak stwierdziłam, kanciastej kropki, ponieważ jest to równowaga Buckminstera-Fullera. Czym jest równowaga Buckminstera-Fullera? Jest to równowaga wektorowa. Czym jest z kolei wektor? Jest to graficzny obraz siły, która ma swój kierunek i zwrot i ewentualnie również wielkość, która jest reprezentowana przez długość wektora. Na razie, jeśli chodzi o siłę, zostawmy sprawę na boku. Jest to wektor, jest to strzałka, która obrazuje kierunek,
siły i jej zwrot. Jeżeli teraz ci, którzy nas słuchają, wiedzą, że równowaga wektorowa to jest po prostu równowaga zrównoważonych sił w postaci tej kanciastej kropki, którą przedstawił Haramein, czyli kropki złożonej z 14 ostrosłupów, 8 półforemnych i 6 foremnych, gdzie wszystkie boki tych ostrosłupów mają dokładnie tę samą długość, przy czym te ostrosłupy półforemne mają podstawę kwadratową, a te w pełni foremne wszystkie mają boki w postaci trójkątów równobocznych. I te ostrosłupy są rozłożone promieniście wokół środka tej kanciastej kropki. Każda krawędź ostrosłupa, która składa się na tę kropkę, to wektor. Ponieważ te wektory są skierowane w obu kierunkach, bo są utworzone przez dwie matryce izomorficzne, ostrosłupów, podstawowych ostrosłupów równobocznych. W związku z tym, w zależności od tego, czy te ostrosłupy są skierowane czubkiem do góry, czy czubkiem do dołu, mają również w innym kierunku skierowane wektory. W związku z tym każda krawędź ostrosłupów, które się ze sobą spotykają, mają wektory skierowane w przeciwnych kierunkach. Dlatego ta równowaga jest równowagą nieujawniającą się w fizycznej próżni. Dopóki próżnia jest całkowicie zrównoważona, my jej w ogóle nie zauważamy. Niemniej jednak różnice zachodzące w obrębie fizycznej próżni są niewielkie, ponieważ jest to równowaga dynamiczna. I w okresie, kiedy następuje zakłócenie równowagi, a ta struktura charakteryzuje się naturalną kreacją dodatkowych struktur wyłaniających się z jednostek podstawowych. W związku z tym, w wyniku rozwiązania równania grawitacji Einsteina uzupełnionego o efekt tarcia wokół obracających się obiektów, bo warto powiedzieć, że te dwie struktury, które się wyłoniły z fizycznej próżni, to są struktury też mobilne. Struktury obracające się, przy czym jedna i druga obracają się w przeciwnych kierunkach. W związku z tym są to dwie struktury bliźniacze. Nie znajdują się jedna nad drugą, tak jak pokazał to Haramein w swojej pracy, ale są w sobie wzajemnie zagłębione. O tym, że są one w sobie wzajemnie zagłębione, jest sprawą dla fizyka oczywistą, ponieważ przestrzeń się nie rozpycha, tylko można powiedzieć zagęszcza się, tworząc dodatkowe wymiary. Niemniej jednak, jeżeli wyjdziemy z założenia, że nasze badania mogą być również weryfikowane przez mistykę, to zorientujemy się, że w przypadku zjawisk anomalnych, gdzie konwencjonalna nauka nie jest w stanie wyjaśnić, w jaki sposób one właściwie zachodzą, te
anormalne zjawiska, na przykład takie jak teleportacja, odbywająca się dokładnie w tej samej przestrzeni, kiedy teleportujemy obiekty znajdujące się w szklanym naczyniu poza szklane ściany tego naczynia, my jesteśmy w stanie za pomocą kamery prześledzić proces teleportacji, nie tracąc ani przez moment na klatkach widoku przemieszczającego się przez ściankę przedmiotu. Przemieszcza się on tak szybko, że w gruncie rzeczy proces przechodzenia przez szklaną ściankę łapiemy zaledwie na 3 klatkach filmowych. W środku naczynia obiekt przechodzący przez ściankę i na zewnątrz. Co to oznacza? Ten proces teleportacji wyraźnie nam pokazuje, że rzeczywistość równoległa znajduje się dokładnie w obrębie tej samej przestrzeni, co nasza czasoprzestrzeń. I gdyby nie to, nie bylibyśmy w stanie uchwycić procesu teleportacji na klatkach filmowych. Czyli tak jak powiedziałam, mistyka jest ogromnie pomocna przy weryfikacji naszych mistyka i zjawiska anomalne. Tak, To, tak. czego nie może wytłumaczyć konwencjonalna nauka, idealnie tłumaczy nam wielowymiarowa hipersfera, która powstaje w wyniku uniwersalnego prawa kreacji zorganizowanej materii. Czyli rozpatrując naszą wielowymiarową hipersferę, musimy wiedzieć o tym, że czasoprzestrzeń i bliźniacza w stosunku do niej, spolaryzowana również w stosunku do niej rzeczywistość bliźniacza, obszar bliźniaczy, próżnia fizyczna i pole punktu zerowego, które pod względem infoenergetycznym łączy całą hipersferę, bo te sprzężenia zwrotne, które łączą rzeczywistość jawną z rzeczywistością ukrytą, to jest liczba nieskończonych sprzężeń zwrotnych, promieniowań, które tworzą dodatkową sferę, która pozwala wszystkie obiekty, które znajdują się w obrębie tej hipersfery, połączyć ze sobą oddziaływaniami energetycznymi i informacyjnymi. Ale na razie, wychodząc od procesu kreacji, w momencie, kiedy pojawia się potencjał do działania, czyli niezrównoważona równowaga Buckminstera-Fullera, powstają 2 rzeczywistości w stosunku do siebie wzajemnie zwierciadlane. I trzeba w tym momencie wyraźnie powiedzieć, że te pola, które utworzyły się w wyniku kreacji fizycznej próżni, to są pola materialne, ponieważ pola fizyczne to materia. Powstaje wtedy, kiedy pojawia się potencjał do działania, czyli energia. Co to oznacza? Że pojawienie się energii warunkuje powstanie materii. A więc materia i energia nie potrafią bez siebie istnieć. Znika potencjał, znika materia. W związku z tym może się pojawić w innym miejscu, omijając barierę potencjału między wymiarami. Czyli w ten sposób proces teleportacji staje się dla nas całkowicie zrozumiały. My nie musimy pokonywać bariery potencjału, tylko po prostu w jednym miejscu, czyli w jednych wymiarach, zanika potencjał, pojawia się w innym miejscu i mamy do czynienia z teleportacją. Mało tego, w momencie, kiedy integrujemy wielowymiarową świadomość, będąc w czasoprzestrzeni, my automatycznie jesteśmy w stanie spojrzeć na rzeczywistość ukrytą oczami naszego bliźniaka,
znajdującego się w rzeczywistości równoległej. Ponieważ my jako istoty równoległe funkcjonujemy we wszystkich obszarach hipersfery. To znaczy jesteśmy w czasoprzestrzeni, jesteśmy obecni w rzeczywistości równoległej i jesteśmy również obecni w polu punktu zerowego, gdzie są zakodowane wszystkie dane o nas i jesteśmy również obecni w fizycznej próżni, ponieważ fizyczna próżnia też jest zaangażowana w szybkość wymiany informacji i energii pomiędzy wszystkimi swoimi kreacjami. Dlaczego do energii i materii dołączyłam jeszcze informacje? Ponieważ są to pola fizyczne, elektromagnetyczne, o których doskonale wiemy, że mają zdolność kodowania w sobie informacji. Więc jeżeli coś się dzieje w obrębie fizycznej próżni, pojawia się nowa informacja, pojawia się obiekt, pojawia się informacja. Coś się dzieje z tym obiektem, pojawia się informacja. Wszystkie informacje są kodowane. Rozprowadzane są natychmiast w całym obszarze hipersfery, a więc znajdują się również w polu punktu zerowego. Cała hipersfera jest spójna dzięki temu, że wszystkie w niej znajdujące się obiekty są ze sobą powiązane i pod względem energetycznym i informacyjnym. Ja wiem, że to w tej chwili się strasznie rozwlekło, ale dzięki temu może macie Państwo lepszą informację, jak to się dzieje, że wielowymiarowa hipersfera stanowi sobą jedną spójną całość. Całość, której się nie da rozdzielić. To jest ta tak zwana zupa kwantowa. Dlaczego kwantowa? Ponieważ próżnia jest począstkowana i w związku z tym wszystkie obiekty, łącznie z falami materii, też są począstkowane. Najmniejszy wymiar, jaki istnieje w naszej rzeczywistości, to jest wymiar podstawowej kropki fizycznej próżni o długości Plancka. I od razu dzięki temu wiemy, dlaczego wszystko, co jest wielkości mniejszej niż wielkość Plancka spośród wielkości fizycznych, dlaczego traci swój sens fizyczny? Po prostu niczego mniejszego w naszej hipersferze nie ma. Więc nie jest to wynik tego, że początkowa osobliwość nam się pojawiła jako kropka mniejsza od wielkości Plancka i dokonała gigantycznej ekspansji, tylko po prostu jest to najmniejsza cząstka naszej rzeczywistości, z której powstały wszystkie inne. Najmniejsza cząstka fizycznej próżni, a więc również najmniejsza cząstka tego wszystkiego, co się znajduje w rzeczywistościach pochodnych. Czyli rozpatrywane przez konwencjonalną próżnię, przez konwencjonalną fizykę, fluktuacje próżni, to są po prostu zakłócenia równowagi Buckminstera, Fullera w próżni fizycznej. I w ten sposób wszystko się tłumaczy, niezależnie od tego, czy będziemy na to spoglądać od strony fizyki, czy będziemy na to spoglądać z punktu widzenia spekulacji, bo co tam dużo mówić. Prawo kreacji zorganizowanej materii powstało w wyniku umysłowych spekulacji. My nie jesteśmy się w stanie cofnąć ani do Wielkiego Wybuchu, ani do początku tworzenia wielowymiarowej hipersfery. Ale jeśli wielowymiarowa hipersfera tłumaczy to, co obserwujemy w czasoprzestrzeni i jesteśmy w stanie to zrozumieć, to znaczy, że prawo kreacji zorganizowanej materii wyeliminowało już dzisiaj Wielki Wybuch. Wielki Wybuch powinien przejść do lamusa i powinniśmy przestać sobie nim głowę zawracać. Powinniśmy w tej chwili
mechanikę kwantową zmienić na wielowymiarową fizykę kwantową. Nie jest powiedziane, że to jest koniec naszych dokonań, bo być może się okaże, że będzie jeszcze lepszy model. Ale w tej chwili z całą pewnością prawo kreacji opublikowane przez Harameina, Rauscher i Hysona z całą pewnością lepiej opisuje rzeczywistość niż Wielki Wybuch i jego następstwa. Danusia, ale to powiedz mi, to co teraz ludzie w CERN-ie będą badać? Tak prawdę powiedziawszy, ja się zastanawiam. Ale to nie mój kłopot. Ponieważ my w tej chwili chcemy naszym słuchaczom przedstawić, w jaki sposób możemy wykorzystać tę wiedzę, którą posiedliśmy dzięki uniwersalnemu prawu kreacji zorganizowanej materii, w dalszym ciągu naszego spotkania postaramy się wyjaśnić, w jaki sposób tworzyła się świadomość. Konwencjonalna nauka instruuje nas, że świadomość narodziła się w strukturach mózgowych. Ale zastanówmy się, jeżeli my w początkowej fazie ewolucji wszechświata mieliśmy we wszechświecie dwie równoległe rzeczywistości, wzajemnie ze sobą splątane i jednocześnie znajdujące się w równowadze, podobnie jak w równowadze znajduje się fizyczna próżnia, to znaczy, że początkowo one się niewiele od siebie różniły i zarówno w jednej, jak i w drugiej mieliśmy do czynienia z obiektami, które tworzyły torusy połączone podwójną biało-czarną dziurą, czyli połączeniem międzywymiarowym, dwukierunkowym połączeniem międzywymiarowym. I najprawdopodobniej obie te rzeczywistości początkowo były subtelne. Niemniej jednak, ponieważ równowaga zarówno próżni fizycznej, jak i obu splecionych ze sobą rzeczywistości równoległych były w równowadze dynamicznej, ciągle zachodziły w niej zmiany. Najprawdopodobniej przypadkowe, bo na początku nie było żadnego, można przypuszczać, centrum decyzyjnego, które wyznaczało kierunek działań. W związku z powyższym te przypadkowe zdarzenia, które miały miejsce w dwóch rzeczywistościach równoległych, tworzyły ciągle to nowe obiekty, które wchodziły ze sobą w interakcję. Każda interakcja pociągała za sobą zakodowanie informacji, która definiowała, jakie były następstwa i przyczyny zaistniałych zdarzeń. Bo te nierównowagi nie były przecież całkowicie losowe, w tym znaczeniu, że w zasadzie tutaj też nie jesteśmy w stanie nic konkretnego powiedzieć, jaka była przyczyna tego, że równowaga próżni fizycznej była dynamiczna. Tak jak mechanika kwantowa nie wyjaśniła kwantowych fluktuacji próżni, która nie była próżnią fizyczną, tą, którą w tej chwili znamy, tak i naturalne prawo kreacji hipersfery też nie wyjaśniło, co właściwie było przyczyną tego, że fizyczna próżnia zaczęła kreować nowe obszary poprzez kreację nowych wymiarów rzeczywistości w trakcie tworzenia nowych obiektów. Na dobrą sprawę ta informacja powinna znajdować się w polach
które zostały utworzone. Powinna znajdować się w fizycznej próżni i najprawdopodobniej ta informacja znajduje się również w polu punktu zerowego. W związku z tym, kiedy będziemy już w pełni wymiarowi i będziemy mogli pełnymi garściami czerpać stamtąd informacje, najprawdopodobniej dowiemy się, jakiego rodzaju czynniki spowodowały, że równowaga fizycznej próżni była dynamiczna. Niemniej jednak w momencie, kiedy już rozpoczął się proces zmian, wtedy, gdy tych obiektów było wystarczająco dużo, że mogły zacząć wchodzić ze sobą w interakcję, również mogliśmy założyć, że zakodowane informacje o przyczynach i skutkach pozwoliły narodzić się zjawisku świadomości, ponieważ wiedząc o tym, co jest przyczyną i co skutkiem, możemy zacząć zastanawiać się, w jaki sposób tym procesem rozwoju pokierować. Ponieważ już mamy pełną bazę danych, to jest zupełnie tak jak w strukturach mózgowych, kiedy mając informacje na temat danych wchodzących i wychodzących, jesteśmy w stanie tak pokierować procesem rozwiązywania tej czarnej skrzynki, jaką jest struktura neuronowa, żeby zorientować się, jak przyczyna i skutek jest wzajemnie ze sobą powiązany. I nie musimy wcale wiedzieć, jakie równania wchodzą w grę. Tak jak powiedziałam, wszystko to działa na zasadzie czarnej skrzynki, więc ten proces wcale nie wymagał wysoko zorganizowanej matematyki. To było dokładnie to, co dzieje się w naszych strukturach mózgowych. Zestawienie przyczyny, skutków i przewidywanie, jaki będzie rezultat, jeżeli wywoła się jakąś przyczynę. Bo w momencie, kiedy już zachodzą interakcje pomiędzy obiektami, już zaczynamy wiedzieć, co je wywołało, więc mamy już przyczyny. Zaczynamy porównywać i w tym momencie rodzi nam się świadomość. W mózgu? Nie. W tych pierwszych subtelnych strukturach. I prawdopodobnie w tych pierwszych subtelnych strukturach już pojawiła się świadomość. I tu zaczyna się pewien problem, bo to wskazuje, że świadomość jest definicją życia. Jeszcze nie ma struktur biologicznych, jeszcze nie ma zróżnicowania pomiędzy jedną i drugą rzeczywistością równoległą, które wyłoniły się z fizycznej próżni, ale już mamy możliwość opracowywania strategii, bo narodziła się świadomość. I z chwilą narodzenia się świadomości najprawdopodobniej te dwie rzeczywistości zaczęły się coraz bardziej polaryzować w stosunku do siebie. W jednej powstało coś w rodzaju centrum planująco-decyzyjnego. Tam mieliśmy do dyspozycji absolutnie wszystko, dostępne natychmiast, na wyciągnięcie ręki nieomalże, można powiedzieć. Natomiast w stosunku do drugiej już rozpoczęła się polaryzacja w momencie, kiedy w jednej z nich powstało centrum decyzyjne. Ponieważ można było w tej drugiej części ustalić inne warunki, bardziej złożone i wymagające więcej wysiłku przy realizacji powstałych planów w bardziej złożonych warunkach. I rzeczywiście tak jest. Jeżeli przyjrzymy się jednej i drugiej rzeczywistości, to się zorientujemy, że w momencie, kiedy przebywamy jako bliźniak w rzeczywistości ukrytej, my mamy dostęp absolutnie do wszystkiego. Do informacji, do energii. Mamy pełną swobodę poruszania się aktem mentalnym. My nie musimy przebierać nogami, żeby się poruszać. Natomiast
w momencie, kiedy jesteśmy tutaj w ciele organicznym, notabene plan ciała organicznego też musiał powstać tam, gdzie jest centrum planowo-decyzyjne. Czyli kompleks świadomościowy, który obejmuje wszystkie sfery wielowymiarowej hipersfery, mógł się podzielić na część, która zostanie w rzeczywistości ukrytej i część, która zasiedli ciało organiczne. Już mamy zupełnie dwa różne światy, można powiedzieć, chociaż bardzo do siebie podobne. Danusia, a powiedz... Tam się pojawiły pierwsze wzory obiektów, które miały być wykorzystane. Przepraszam, że ci przerwałam. Nie, to ja przerywam. W rzeczywistości ukrytej pojawiły się pierwsze wzory obiektów, które zostały wykorzystane w fizycznej, w rzeczywistości, którą my nazywamy czasoprzestrzenną. Notabene czas nie jest żadnym wymiarem. Czas jest tylko i wyłącznie konstrukcją myślową, którą my wykorzystujemy tutaj w czasoprzestrzeni po to, by sprawnie powiązać ze sobą przeszłość z teraźniejszością i planować przyszłość. W rzeczywistości, zarówno w rzeczywistości ukrytej, jak i w rzeczywistości jawnej, funkcjonujemy wyłącznie w czasie teraz, w chwili teraz. Tyle tylko, że w naszych strukturach mózgowych, być może nawet w tej części naszego wielowymiarowego kompleksu świadomościowego, w obrębie którego tutaj funkcjonujemy w rzeczywistości czasoprzestrzennej, być może tam też są zakodowane informacje, z których korzysta nasz mózg, a i korzysta tylko i wyłącznie w tej rzeczywistości. Także w momencie, kiedy wyczerpują się moce naszego ciała, nie jesteśmy już w stanie ciała odtwarzać, bo śmierć towarzyszy nam podczas całego procesu życiowego w ciele organicznym. I w momencie, gdy materiały nam się zużyją, a nie jest, i programy również zostaną uszkodzone, w związku z tym stajemy się coraz starsi, coraz mniej sprawni i w pewnym momencie ciało odmawia nam posłuszeństwa. W momencie, kiedy się kompleks świadomościowy odłącza od naszego ciała organicznego, ciało przestaje funkcjonować pod kontrolą kompleksu organicznego. Wszystkie procesy zaczynają w nim przebiegać chaotycznie i ciało zaczyna się rozkładać. Natomiast kompleks świadomościowy wraca do swojego prawdziwego domu, czyli do rzeczywistości równoległej. I na tej podstawie możemy domniemywać, że tak jak każdy obiekt ma swoją część kompleksu świadomościowego, funkcjonującego jego kształtem tutaj w rzeczywistości czasoprzestrzennej, i nie dotyczy to tylko organizmów, bo również skały są w ten sposób odtwarzane. Przecież też według ściśle określonego wzorca. W ten sam sposób odtwarzane są wszystkie rośliny i zwierzęta. Wszystkie te formy powstały już, ich plany w rzeczywistości ukrytej, i w gruncie rzeczy w momencie, kiedy pojawiły się w rzeczywistości czasoprzestrzennej, mają swoje duplikaty w rzeczywistości ukrytej. Jednocześnie wiedząc o tym, że my jako istoty wielowymiarowe mamy świadomość wielowymiarową, musimy się liczyć z tym, że również nasz ziemski system życia związany z planetą Ziemią też ma swój własny obszar w obrębie równoległej rzeczywistości. I w tej równoległej rzeczywistości
znajdują się, innymi słowy mówiąc, nasze zaświaty. I tu się zaczyna problem, ponieważ te zaświaty też są zorganizowane. Wcale nie mniej niż nasza tutaj rzeczywistość czasoprzestrzenna. I teraz postarajmy się to zestawić z wierzeniami religijnymi. Jest sprawą oczywistą, że jeżeli Bóg stworzył świat w 7 dni, załóżmy, że tylko ziemski, to jest to tylko metafora. To trwało dłużej. Niemniej jednak ten Bóg, któremu podlega cały ziemski system, to nie jest globalna świadomość wszechświata, tylko jest to Bóg naszego ziemskiego systemu życia, czyli nasze centrum planowo-decyzyjne. Tam wszystko rozgrywa się w tym kierunku, żeby zaplanować rozwój ziemskiego systemu życia, w przypadku jakiegoś kataklizmu odtworzyć ekosystem. Tam również planowane są rozwoje poszczególnych gatunków. Padło pytanie podczas naszego ostatniego spotkania, jaki jest cel naszego życia. W tej chwili odnoszę wrażenie, że przede wszystkim jest nim uzmysłowienie sobie naszego połączenia ze źródłem. Nie powiem, że z próżnią fizyczną, ale przynajmniej ze źródłem, jakim jest system naszego ziemskiego systemu życia. Tam mamy naszą świadomość globalną, która właściwie decyduje o wszystkim, planuje, organizuje nie tylko nasze życie tutaj, ale również nasze życie tam, w obrębie ziemskiego systemu życia. I jak długo ten ziemski system życia będzie istniał, tak długo my będziemy tutaj przychodzić na Ziemię i rodzić się, brać w posiadaniu rodzące się nowe organizmy po to, by ten system mógł się nie tylko rozwijać, ale również zdobywać nowe doświadczenia, bo te doświadczenia będą służyły nie tylko ziemskiemu systemowi życia, ale wszystkim systemom życia w obrębie naszej galaktyki, bo galaktyka też tworzy sobą spójną całość. To jest jeden system życia. Inne galaktyki, jak głoszą przesłania z rzeczywistości ukrytej, mogą mieć nawet nieco inne fraktale, wzory wykorzystujące systemy życia. Ale są to wszystko systemy oparte na świadomości. Nie na formach biologicznych, tylko na świadomości. Więc formy biologiczne w tych systemach, w innych galaktykach mogą się różnić, bo nie ma sensu powtarzać wciąż to samo, bo niczego nowego się nie dowiemy. Więc jeżeli będziemy rozwijać jakąś określoną formę życia w jednej galaktyce, to jest zresztą zupełnie oczywistą, że w innej będziemy rozwijać inne formy życia. Po to, żeby rozszerzyć zakres zmiennych doświadczalnych. Jeżeli ma cały wszechświat z tego korzystać, to każdy ośrodek życia musi prowadzić doświadczenia w innych warunkach. I co warto zauważyć, że korzystają z tego nie tylko dane ośrodki, ale korzystają z tego również inne systemy życia, o czym już wiemy, że w trakcie reinkarnacji stosuje się pożyczki. Mało tego, dzięki badaniom rzeczywistości niejawnej w
tak zwanych stanach pozacielesnych, czyli w stanach zintegrowanej świadomości, kiedy patrzymy na rzeczywistość równoległą oczami naszego bliźniaka, bo to nie jest zdalne postrzeganie na zasadzie, że my swoimi oczami mamy wgląd w tamtą rzeczywistość. Nic z tych rzeczy. My jesteśmy i tu, i tam. W związku z tym, w momencie, kiedy zintegrujemy nasz kompleks świadomościowy, możemy albo zdalnie postrzegać na zasadzie takiej, jak postrzegamy w obrębie czasoprzestrzeni, czyli też w zasadzie metaforycznie, bo nie odbieramy tego dokładnie tak, jak tam się to przedstawia. My tylko w odległej rzeczywistości, w obrębie czasoprzestrzeni, tylko odbieramy obrazy. Obrazy, jakieś informacje, które trafiają bezpośrednio do naszego umysłu, ale nie jest to dokładne odwzorowanie tego, co znajduje się gdzieś w innej galaktyce na przykład. Czy nawet w obrębie naszego Układu Słonecznego, bo i takie były zdalne postrzegania realizowane i okazało się, że te postrzegania wyprzedzały obrazy nadsyłane przez nasze sondy kosmiczne. Czyli rozpoznanie dokonane z wyprzedzeniem było później potwierdzane przez sondę, która wysyłała do nas zdjęcia na Ziemię. Czyli nie jest tak, że my całkowicie błądzimy w mroku, bo jak się okazuje, my jesteśmy w stanie weryfikować to, co postrzegamy za pomocą zdalnego postrzegania. Mało tego, ponieważ zdalne postrzeganie było wykorzystywane do celów szpiegowskich, okazało się, że bardzo dobrze się w tej roli sprawdzało. I można było nie tylko wiedzieć, co jest przez jakiś, no powiedzmy, niespecjalnie sympatyzujący z nami kraj opracowywane po to, żeby dorównać mu przynajmniej pod względem technicznym, ale można było również śledzić, czy są, czy nie są wykonywane próby nuklearne. I to wszystko było możliwe tylko i wyłącznie przez to, że integrowaliśmy swoją czuwającą świadomość z tym naszym polem kwantowym, które ma wgląd do naszej rzeczywistości w sposób zdalny dzięki tej czwartej sferze, czyli polu punktu zerowego, do którego nasze pole kwantowe, które się rozpościera wokół nas, ma bezpośredni dostęp. Te postrzegania w zasadzie odbywają się natychmiast. Tak jak natychmiast odbywa się postrzeganie wtedy, kiedy integrujemy ze sobą nasz kompleks znajdujący się w czasoprzestrzeni z tą częścią kompleksu, która funkcjonuje w rzeczywistości równoległej. I patrzymy na tamtą rzeczywistość oczami, trudno powiedzieć oczami, w sposób charakterystyczny dla tamtej rzeczywistości. Czyli widzimy to w postaci odbioru rezonansowego. Tak, tutaj chyba takim przykładem był... Przepraszam. Tylko chciałam nadmienić, że tutaj chyba takim przykładem będzie Wolf Messing, który żył w XX wieku, Polak żydowskiego pochodzenia, który właśnie miał takie zdolności, o których opowiadasz, i on był wykorzystywany przez między innymi Stalina. No, on był przede wszystkim najpierw dobrze przebadany przez Stalina, bo Stalin nie za bardzo dowierzał. Ale uwierzył. Tak prawdę powiedziawszy, tutaj też padła taka uwaga, że Messing manipulował umysłami. Zgadza się. On po prostu był w stanie wejść w kontakt
telepatyczny z umysłem drugiego człowieka i zmienić jego postrzeganie. Bo manipulacja umysłem nie polega tylko i wyłącznie na tym, że otrzymujemy w internecie fałszywe informacje, które przedstawiają nam fałszywy obraz sytuacji. My możemy również zobaczyć naszą rzeczywistość czasoprzestrzenną zupełnie inną, niż ona faktycznie w tej chwili wygląda, jeżeli zamiast dekodować fale świetlne wpadające do naszych oczu, zdekodujemy sygnały podprogowe odbierane przez szyszynkę. I nasze struktury mózgowe wtedy odbierają całkowicie inny obraz naszego otoczenia i osoby, które się z nami znajdują, mogą widzieć zupełnie coś innego niż my. Może się oczywiście zdarzyć, że ten przekaz telepatyczny będzie na większą liczbę osób rozłożony, w związku z tym każda z nich zobaczy dokładnie to samo, ale raczej w zasadzie tego rodzaju doświadczeń się nie praktykuje, głównie z tego względu, że one nie dają nam właściwego pojęcia, jaka jest nasza rzeczywistość. Więc jeżeli nasz wielowymiarowy kontakt świadomościowy chce manipulować umysłami, to raczej jednym, dwoma, najczęściej jednym, bo ta jedna osoba, która widzi zupełnie co innego i odbiera zupełnie co innego, bo na przykład odbiera nie chwilę bieżącą, tylko odbiera coś, co się zdarzało w tej rzeczywistości, ale w innym czasie, może zobaczyć płynący strumyk tam, gdzie aktualnie jest wysoka woda, może zobaczyć i dotknąć chłodnej blachy kuchennej, która akurat w tym momencie jest rozgrzana do czerwoności, ale ponieważ ma zmienione postrzeganie i ta blacha dla niej jest zimna, to nawet nie będzie miała śladu oparzeń. Dokładnie to samo dzieje się w momencie, kiedy przechodzimy przez płonące węgle w stanie zintegrowanej świadomości. Jeżeli przestawimy nasz umysł na widzenie, na przekonanie, że węgle są zimne i nasz umysł dostosuje otoczenie do tego, nasz mózg dostosuje otoczenie do tego, co nakazuje mu nasz umysł, to też przejdziemy przez rozżarzone węgle i się nie oparzymy. Ja jestem tego żywym przykładem. Tak zrobiłam. Chodzę do dzisiaj. Czyli manipulowanie przez nasz kompleks świadomościowy, naszym sposobem postrzegania, zdecydowanie może zmienić naszą rzeczywistość oglądaną w tym momencie, mimo że w danym momencie ona jest zupełnie inna. I o tym też warto wiedzieć. Skąd wiemy, że my w tej chwili mamy bardzo upośledzone widzenie? I mam na myśli całą rzeczywistość, a nie tylko czasoprzestrzenną. Po prostu w starożytności powstały takie symbole jak yin-yang, czy też inaczej mówiąc tai chi, które przedstawiają sobą wielowymiarową hipersferę widzianą z góry i z dołu. Nie jest to tylko i wyłącznie obraz idealnej równowagi, ale również obraz tych dwóch zagłębionych w sobie sfer bliźniaczych i połączenia między nimi podwójnego, a więc biało-czarnej dziury, nie rozstrzelonej, tak jak w symbolu yin-yang, ale w postaci jednego sprzężenia, dwukierunkowego. Dokładnie podobny
obraz daje nam Merkaba, judaistyczna Merkaba, którą ja osobiście podejrzewam o znacznie starszy rodowód niż judaizm. Ja przepraszam, ja myślę też, że i drzewo życia, te korzenie i te konary, połączenie nieba i ziemi. Trudno powiedzieć, być może. Ale dlaczego nawiązuję do Merkaby? Dlatego, że Merkaba pokazuje nam, że próżnia fizyczna ma elementy w stosunku do siebie spolaryzowane i tymi elementami są ostrosłupy foremne. Najprostsze ostrosłupy foremne o bokach trójkątnych. One są w stosunku do siebie spolaryzowane, bo jest jeden ostrosłup z czubkiem skierowany do góry i z czubkiem skierowany do dołu. My już wiemy o tym, że te dwie izomorficzne matryce zostały właściwie w siebie włożone tak, że nie pozostawiają po sobie pustych miejsc, dzięki czemu wyodrębniliśmy tę podstawową komórkę w postaci równowagi Buckminstera-Fullera. Niemniej jednak trzeba wiedzieć, że sam fakt, że Merkaba to obrazuje, świadczy o tym, że starożytni wiedzieli o tym, że źródło ma strukturę. Strukturę, z której wszystko się wyłoniło. I że to, co się wyłoniło, jest również spolaryzowane i zawiera się jedno w drugim, dlatego te ostrosłupy w Merkabie się przenikają. Czyli Merkaba w zasadzie nie tylko nam obrazuje połączenie między rzeczywistościami, ale również mechanizm kreacji hipersfery. Gdyby starożytni nie mieli umiejętności integracji wielowymiarowej świadomości, bo ją mieli, skoro tego rodzaju wiedza była im dostępna, choć nie mieli takich możliwości poznawczych, jakie my mamy teraz, to znaczy, że ich DNA, ich wielowymiarowe DNA, ich wielowymiarowe pole kwantowe, w którym funkcjonujemy, zdecydowanie było bardziej aktywne. I połączenia w nim zawarte też były aktywne. Czyli aktywne było wielowymiarowe DNA, aktywne były również połączenia naszych gruczołów dokrewnych rozmieszczonych wzdłuż kręgosłupa i aktywne było główne połączenie naszego wielowymiarowego pola kwantowego. To wszystko utraciliśmy na własne życzenie. Dlaczego? Ponieważ żyjemy tu w trudniejszych warunkach, tak jak powiedziałam wcześniej. I te warunki sprzyjają izolacji, sprzyjają podziałom. A w momencie, kiedy pojawiają się podziały, to zaczyna się również egoizm, zachłanność, wydzieranie sobie wzajemnie zasobów. I w tym momencie, kiedy tracimy kontakt z naszym źródłem, czyli z wielowymiarową hipersferą, automatycznie również tracimy aktywność naszych połączeń międzywymiarowych. I dlatego ten kontakt obecnie jest taki trudny. My możemy go odtworzyć i tak jak powiedziałyśmy podczas ostatniego naszego spotkania, możemy go uaktywnić, aktywując połączenia międzywymiarowe. Nie za pomocą wieloletniej medytacji, tylko za pomocą prostej procedury, którą realizujemy w ciągu 6 tygodni. Jeżeli potrzeba, to jeszcze 7 tydzień dochodzi do tego, żeby stopniowo aktywować już zsynchronizowane
połączenie, podwyższając ciągle na wysokość kolejnych połączeń, na wysokości gruczołów dokrewnych. Czyli wszystko przed nami. Niemniej jednak, jak wygląda sprawa naszej łączności z naszą bliźniaczą sferą z punktu widzenia religii? Okazuje się, że my z punktu widzenia chrześcijaństwa przychodzimy tutaj tylko raz. To znaczy zasiedlamy ciało organiczne tylko raz. Przy okazji chciałabym wspomnieć, że chrześcijaństwo do 1953 roku. Przepraszam, to moje psy witają się. Chrześcijaństwo do 553 roku, czyli podczas Piątego Soboru Powszechnego, zerwało zdecydowanie z reinkarnacją. Czyli do połowy VI wieku naszej ery chrześcijaństwo wierzyło w reinkarnację. Ale rzecz polega na tym, że to, czego się dowiadujemy w ramach mistyki, w momencie, kiedy zaczyna się tworzyć organizacja religijna, która zaczyna wykorzystywać religię do własnych celów, zmienia się również postrzeganie rzeczywistości i model rzeczywistości. Tak więc my, zgodnie z religią, zasiedlamy ciało tylko raz, potem umieramy, nasza dusza przenosi się do rzeczywistości równoległej i tam odbywa się sąd. W zależności od tego, czy byliśmy w zgodzie z Bogiem i żyliśmy według Jego przykazań, możemy znaleźć się w raju, czyli powiedzmy według najnowszej interpretacji raju, nie chodzi tu o śpiewanie w chórach anielskich, ale po prostu przebywa się w bezpośredniej bliskości z Bogiem. Albo trafiamy do piekła, które niegdyś było wyobrażane w postaci czeluści gdzieś w głębi ziemi rozpalonej, gdzie diabły rozpalały ogień pod kotłami i wpychały tam nieszczęśników, którzy nie mieli szans dostać się do raju czy do czyśćcu, czyli do czyśćca, czyli do czegoś w rodzaju miejsca z odroczonym wyrokiem, gdzie trzeba było za pomocą modłów, wykupywanych nabożeństw starać się o to, żeby wybaczone takiemu nieszczęśnikowi były winy i mógł porzucić czyściec i dostać się do raju. Co w ten sposób zrobiła religia? Jaką krzywdę wyrządziła ludziom? Zdjęła z nich odpowiedzialność za własne działanie. Odpuścić grzechy mógł ksiądz jako namiestnik Boga na ziemi i jeżeli te grzechy zostały odpuszczone, wytrach do raju, do bram raju został mu wręczony. Jeżeli nie, no to trudno, to był wtedy zdany na niestety tylko i wyłącznie na piekło. Ale chociaż religia nam raj umieszcza w niebie, a w głębi ziemi piekło, my już z punktu widzenia nauki wiemy, że ta równoległa rzeczywistość przenika naszą rzeczywistość i ma dokładnie takie samo miejsce w przestrzeni, jak i my, tylko tyle, że w innych wymiarach. Czyli nawet lokalizacja nam się nie zgadza. Problem teraz powstaje taki, czy jeżeli my jesteśmy ludźmi uczciwymi,
postępujemy nawet zgodnie z przykazaniami chrześcijańskimi. Chociaż ich interpretacja też z biegiem czasu ulegała zmianie. Przepraszam, ja zapalę światło, bo się zrobiło dość ciemno. Zaczynamy od momentu, kiedy co nam fundowała religia, co nam funduje w tej chwili nauka. Nauka, czyli wielowymiarowa fizyka kwantowa, instruuje nas, że zarówno rzeczywistość równoległa, jak i nasza dokładnie w tej samej przestrzeni się znajdują, tylko w innych wymiarach. Świeciła mi w oczy. I teraz w związku z tym możemy domniemywać, że zarówno piekło, jak i niebo, jak i czyściec, wszystko to znajduje się w tej równoległej rzeczywistości, a nie ani w niebie, ani głęboko w ziemi. Czyli teraz z tego punktu widzenia, z punktu widzenia modelu serwowanego nam przez naszą naukę, jesteśmy w stanie też na drodze wyprzedzających badań, polegających na integracji wielowymiarowej świadomości, możemy spojrzeć na tę rzeczywistość zaświatów oczami naszego bliźniaka i zobaczyć, jak też właściwie będzie wyglądało nasze życie w momencie, kiedy nasz kompleks świadomościowy odłączy się od ciała. Czy zmiana polegająca na tym, że chrześcijaństwo zrezygnowało z reinkarnacji, wpłynęło na nasz rozwój? Z całą pewnością tak. I o tym mówiłam wcześniej. Chrześcijaństwo zdjęło z nas odpowiedzialność za to, w jaki sposób żyjemy. Cokolwiek nie robimy, możemy dostać wytrych do raju w momencie, kiedy grzechy, nie doświadczenia, tylko grzechy zostaną nam odpuszczone. Czym jest grzech? Życie niezgodne z przykazaniami. W zasadzie wszystkie przykazania z punktu widzenia nauki można byłoby, mówię w tym momencie o religijnych przykazaniach, można byłoby zastąpić jednym. Nie rób drugiemu, co tobie niemiłe. Dlaczego? Dlatego, że rzeczywistość hipersfery jest spójna. W związku z tym to, co serwujemy innym, dostaniemy w zamian, ponieważ ta spójna rzeczywistość pozostaje zawsze w idealnej równowadze. Dynamicznej, ale idealnej. W związku z tym, jeżeli komuś wyrządzimy zło, mamy jak w banku, że dokładnie to samo, tego samego doświadczymy. Jeżeli wyświadczymy komuś dobro, mamy prawo oczekiwać, że my sami z dobrem też się spotkamy. Czyli tutaj my sami musimy, zgodnie z prawami narzuconymi przez spójną hipersferę, sami musimy zapracować na nasze zbawienie, czyli na przejście przez wrota raju. Nikt nam wytrycha do nich nie wręczy, tak jak głosi to chrześcijaństwo. Czyli rezygnacja z reinkarnacji w sposób znaczący zakłóciła nasz rozwój jako cywilizacji ludzkiej. Natomiast Kościołowi z całą pewnością przydała znaczenie. Dlaczego? Dlatego, że Kościół zaczął rządzić strachem. Strach przed piekłem powodował, że Kościół zdobywał coraz to nowe przywileje. Porastał w pióra, zasoby, bogactwo i był coraz bardziej bezczelny.
narzucając ludziom sposób, w jaki mają żyć, w jaki mają myśleć, czyli krótko mówiąc, Kościół sprowadził ludzi do roli niewolników narzuconego im światopoglądu. No, skoro już porównujemy jeden system z drugim, jeden model z drugim, warto i o tym powiedzieć. Tak, tak. Ja też proponuję, żeby ludzie zobaczyli definicję, co oznacza słowo parafianin. Niech sobie poszukają w internecie. I to będzie bardzo ciekawe doświadczenie, jak się dowiedzą, że są parafianami. W każdym bądź razie, teraz, kiedy już wiemy, czego możemy się spodziewać po śmierci, w wypadku przekonania, że chrześcijaństwo to jest właściwy model rzeczywistości, bo wiemy, że mamy do wyboru tylko piekło, czyściec i raj. Oczywiście o wszystkim decyduje Kościół. Nie ja, nie moje życie, nie sposób, w jaki żyję. Nawet jeżeli człowiek w tej chwili niewierzący, a jednocześnie gdzieś ma tam wgrane do podświadomości, że jeżeli nie jest w zgodzie z Bogiem, robi, co mu się żywnie podoba, a chce się dostać do raju, to nawet można powiedzieć, podczas tej ostatniej chwili życia chce pojednać się z Bogiem poprzez księdza. Czyli krótko mówiąc, ten strach, nawet jeżeli jesteśmy ludźmi niewierzącymi, w nas tkwi, mieszka. No i niestety odcina kupony od naszego strachu. Ponieważ mimo wszystko, mimo tego, że ludzie teoretycznie są wierzący, nie chodzą do kościoła i w zasadzie chcieliby żyć po swojemu, bez dyktatu kościelnego, jednak mimo wszystko Kościoła się boją i nie są w stanie zdobyć się na to, żeby organizacje społeczeństwa, jakie tworzymy, oddzielić od Kościoła. Czyli krótko mówiąc, duchowość od modelu, który oferuje nam nauka. Religijną duchowość od modelu, jaki nam funduje nauka. Jaki mamy tego skutek? Kościół rządzi nami nawet w polityce. I trzeba sobie z tego zdawać sprawę. Kościół nawet decyduje o tym, czy my możemy stosować środki zaradcze przed ciążą. Czyli krótko mówiąc, może nawet decydować o tym, czy my współżyjemy ze sobą dla przyjemności. Mówię o współżyciu seksualnym. Bo według Kościoła współżycie powinno tylko i wyłącznie służyć prokreacji. Czyli Kościół, wchodząc z butami w nasze życie, wyraźnie nam dał do zrozumienia, że my nie mamy prawa się cieszyć życiem. Nie mamy prawa się radować. Nie mamy prawa wzajemnie sprawiać sobie przyjemność. Nie. My mamy tylko obowiązki i ciężki krzyż do niesienia. Bo jeżeli nie prowadzimy życia w taki sposób, no to jeżeli Kościół nie wyciągnie do nas pomocnej dłoni, to tragedia będzie po śmierci. Mało tego. Uczy nas religia, że nie tylko żyjemy tylko raz, ale nasze ciała zmartwychwstaną po śmierci. Ciekawa jestem, jakim cudem my te atomy pozbieramy przy zmartwychwstaniu.
Tym bardziej, że żyjemy wielokrotnie, co jest udowodnione przez wyprzedzające badania naukowe. A jeśli żyjemy wielokrotnie, to tych ciał też mamy sporo. Czyli gdyby wszystkie ciała rzeczywiście w dniu sądu ostatecznego zmartwychwstały, to nawet nie zmieścilibyśmy się pewnie na ziemi. Danusia, tak sobie zażartuję, a te, które weźmiesz, te najfajniejsze, czy te najświeższe? Nie wiem. Przyznam ci się szczerze, że ja mam niewiele wspomnień reinkarnacyjnych, ale te, które mam, są wszystkie traumatyczne, więc prawdopodobnie do nich się nie będę odnosić. Natomiast niewątpliwie obecne życie sprawia mi ogromnie dużo satysfakcji. Wiem, że żyję nie tylko dla siebie. Wiem, że jestem w stanie coś innym oferować, że może to służyć rozwojowi ludzi, może to służyć rozwojowi ludzkiej cywilizacji, może to służyć również zrozumieniu, czym tak naprawdę jest życie i jak powinniśmy żyć, by czerpać z niego pełną satysfakcję. Ja bardzo bym chciała, żeby ludzie nie bali się śmierci, że to nie jest Bo nic nie ma strasznego. powodu, by się bać. W momencie, jeżeli postępujemy w sposób właściwy, czyli żyjemy zgodnie z zasadami funkcjonowania spójnego wszechświata, czyli jesteśmy życzliwi dla innych, nikomu niczego nie wydzieramy, nikogo nie krzywdzimy, to dlaczego mielibyśmy się bać śmierci, skoro to jest tylko i wyłącznie zmiana środowiska egzystencji? Nasz kompleks świadomościowy jest nieśmiertelny, tak jak, no można powiedzieć, wieczny, tak jak wieczna jest wszechświatowa hipersfera. Niezależnie od tego, czy kolejna inkarnacja będzie na Ziemi, czy będzie w innym systemie życia, my będziemy ciągle żyć i doświadczać. Doświadczać po to, by swoją wiedzą, swoimi doświadczeniami wzbogacać wiedzę wszystkich ośrodków życia we wszechświecie. A poza tym to jest przecież wspaniała przygoda. Prawdę powiedziawszy, od momentu, kiedy oderwałam się od konwencjonalnej nauki i zaczęłam integrować nie tylko dyscypliny przyrodnicze, ale również mistykę i zostałam wręcz o tym przeświadczona, że robię dokładnie to, co zaplanowałam przed urodzeniem, ponieważ w momencie, kiedy zainteresowałam się świadomością i w oparciu o swoje doznania mistyczne, nie takie oczywiście, jakie opisałam w Kwantowej Rzeczywistości, bo to nie moje doznania były. Ja jestem w gruncie rzeczy channelerem, z tym, że dość nietypowym, ponieważ odbieram komunikaty bezpośrednio w umyśle i przez długi czas nie byłam w stanie się zorientować, że to channeling. Dopiero w momencie, kiedy zaczęłam integrować wiedzę, zainteresowałam się świadomością, ponieważ doszłam do wniosku, że absolutnie niemożliwą sprawą jest, aby świadomość narodziła się w strukturach mózgowych. Musiała narodzić się wcześniej. I moje doświadczenia to potwierdziły. Notabene w momentach, kiedy miałam wątpliwości, czy ja przypadkiem nie dążę w kierunku jakiegoś zaułka, z którego się nie będę mogła wyplątać, i prosiłam o potwierdzenie tego, że idę właściwą drogą, dostawałam takie potwierdzenia w postaci fenomenów anomalnych, które mi się przydarzały. Nie ja je aranżowałam, ale dostawałam dokładnie to, czego pragnęłam. I były to wyraźnie tylko i wyłącznie takie zjawiska, które nikogo nie krzywdziły, natomiast realizowały to, co mnie było potrzebne na tej drodze, którą wybrałam.
Czyli mogłam po prostu dojść do wniosku, że wszechświat, wielowymiarowa świadomość z nami współpracuje. Pod warunkiem, że nie chcemy tego wykorzystać przeciwko komuś, ale dla kogoś. Dlatego możemy uzdrawiać nie tylko siebie, ale i innych. I też pod warunkiem, że ten ktoś inny na to zezwoli. Bo nie można nikogo uszczęśliwiać na siłę. Tak jak wszechświat nie stosuje w stosunku do nas przymusu, tak i my nie możemy w stosunku do nikogo stosować przymusu. Może nawet powiedziałabym, że nie sam wszechświat, bo czasami niektóre kataklizmy trudno jest nazwać inaczej niż przymusową sytuacją, ale w rzeczywistości równoległej, tam gdzie znajdują się zaświaty, nigdy istoty tam przebywające, oczywiście w tej rajskiej części, nie stosują w stosunku do nas przymusu. Ani centrum planowo-decyzyjne. To my wybieramy sobie ciało, które chcemy objąć w posiadanie. My przeglądamy coś w rodzaju holograficznej projekcji naszego przyszłego życia, które wybieramy. I spośród różnych możliwości wybieramy tę jedną, którą potem realizujemy. Nie wiemy tylko tego, że to, co wybraliśmy, będzie zaplanowane w wielu wariantach. Dlaczego? Ponieważ przechodząc tutaj, my będziemy stale wchodzić w interakcję z różnymi ludźmi, z różnymi grupami ludzi. W związku z powyższym oni też będą wpływać na przebieg naszego życia. I to może zmieniać w rezultacie nasze decyzje, jakie podejmujemy. W związku z tym możemy zdecydować się na to, co widzieliśmy w momencie, kiedy wybieraliśmy nasze przyszłe ciało, ale późniejsza nasza sekwencja zdarzeń może być nieco inna, ponieważ w pewnym momencie podjęliśmy inną decyzję i już wchodzimy w inny ciąg zdarzeń, który został przewidziany, ale my o nim nie wiedzieliśmy. I to jest wszystko pomyślane tylko i wyłącznie po to, abyśmy my, zdobywając doświadczenia, dokonując wyborów, w momencie, kiedy tego wyboru trzeba dokonać, nauczyli się, w jaki sposób nasze wybory wpływają na nas i na życie innych. To są wszystko doświadczenia, które promują nasz rozwój. I tylko i wyłącznie, jeśli chodzi o nas, temu służą, ale to, czego się dowiemy, służy nie tylko nam, służy całemu systemowi życia na Ziemi tutaj. Także nie można powiedzieć, że my tu przychodzimy właściwie nie wiadomo po co. I po co my się tu tak męczymy, skoro później i tak czeka nas być może piekło. Nie, nie czeka nas piekło. Na dobrą sprawę to my decydujemy, dokąd trafimy. To jest wszystko nasz wybór. Nikt nami nie steruje. To my sterujemy własnym życiem, jesteśmy jego kreatorami. Nie jesteśmy zabawką w ręku Boga. Bóg religii jest niezrozumiały w swoich poczynaniach i na dobrą sprawę człowiek wierzący, jeżeli zostanie skrzywdzony, stwierdza: Bóg wziął, Bóg dał, Bóg wziął, niech będzie pochwalone imię Jego, bo Bóg jest niezrozumiały w swoich poczynaniach. Skoro tak postąpił, znaczy wiedział, co robi. A my nie musimy wiedzieć. Natomiast w rzeczywistości, w tym modelu rzeczywistości, który oferuje nam nauka, my doskonale wiemy, co robimy, dlaczego to robimy, do czego dojrzymy i na co możemy liczyć w momencie śmierci. Danusia, na to możemy liczyć, na co zasługujemy. I nikt nas nie będzie karał, bo Bóg nauki, aczkolwiek też jest wszechmocny, wszechwiedzący, wszechobecny,
ale on nie karze nas ani nie nagradza. On po prostu jest. Jak w takim razie wygląda sprawa, bo to pytanie właśnie padło pod ostatnim filmem. Jak to nie karze, skoro są obszary przekonań, a właściwie tak nazywali to eksploratorzy w Instytucie Monroe, ale na dobrą sprawę piekła należałoby nazwać nie obszarami przekonań, ale obszarami perwersyjnych preferencji, dysfunkcyjnych preferencji. Tam trafiają ludzie, którzy nie potrafią żyć zgodnie z zasadami spójnej rzeczywistości. Czyli krótko mówiąc, lubią rządzić, rządząc krzywdzić, lubią pastwić się nad ludźmi, lubią się nad nimi znęcać. Trudno ich za to nagradzać, ale prawdę powiedziawszy, nikt ich również nie karze. Dlatego, że gromadząc się w takich obszarach, nikt ich tam nie upycha, oni tam gromadzą się na zasadzie rezonansu. Rezonansu ludzi, którzy funkcjonują według tych samych wzorców mentalnych. Czyli krótko mówiąc, oni są niczym jedno ciało, tylko tyle, że w wielu wariantach. Ale wariantach na tyle podobnych, że w zasadzie niby powinny się znakomicie czuć w swoim towarzystwie. Ale ponieważ jest to towarzystwo pozbawione ofiar, w związku z tym tacy ludzie, gromadząc się w miejscu swoich perwersyjnych preferencji, muszą być przynajmniej raz na jakiś czas ofiarą. Oni krzywdzą, ale są również krzywdzeni. Czyli krótko mówiąc, te obszary preferencji, tych dysfunkcyjnych preferencji nie są żadną karą wymierzoną przez kogokolwiek czy przez cokolwiek tym ludziom, tylko są to obszary będące bardzo ostrą szkołą życia. Nic tak dobitnie nie przekona te istoty, czym jest cierpienie, jeśli same tego cierpienia nie zaznają. Z rąk notabene, z inicjatywy istot dokładnie takich samych, jak sami są. Było pytanie o SS-mana. Czy on się znajdzie w piekle przypominającym jego obóz? Nie, on się znajdzie wśród takich samych SS-manów, jak sam był. On nie będzie zabijał niewinnych ofiar, nie będzie ich wrzucał do płonących dołów, tylko po prostu zazna dokładnie tego, co sam serwował innym na ziemi. Więc nie jest to żadna kara, to jest tylko i wyłącznie szkoła, bo nie wszyscy trafią aż do takiego obszaru, gdzie wszyscy zabijają siebie nawzajem. Mogą trafić do obszaru, gdzie z zapałem oszukują siebie nawzajem. I w takim obszarze mogą powstać nawet czasowe sojusze. Będą zawiązywane przynajmniej po to, żeby ulżyć trochę w cierpieniu, żeby trochę złapać oddechu. I to już jest pierwsza rzecz, pierwszy sygnał, który świadczy o tym, że zmienia się mentalność. Nawiązuje się z kimś bliski kontakt, ma się przyjaciela, zmienia się sposób myślenia o drugim człowieku. I w pewnym momencie taki człowiek, taka istota przestaje przystawać do wzorca tego obszaru przekonań, czy też obszaru fatalnych preferencji i zostanie po prostu z niego wyrzucona, dlatego że do niego nie pasuje. Czyli takie piekło można również traktować jako czyściec. Jako coś, co uczy nas
postępowania z życzliwością w stosunku do innej istoty. I czy to nie jest piękne? Jest to piękne. Komentarza, który się pojawił pod filmem, kiedy o tym mówiłyśmy, gdzie zarzucono wręcz nam, że to jest, no może nie nam, mnie zarzucono, że to jest segregowanie ludzi na lepszych i gorszych. Nie, to nie jest segregowanie ludzi na lepszych i gorszych. Segreguje tutaj Kościół, segreguje sama społeczność, wyrzucając spośród siebie ludzi, którzy ich zdaniem do nich nie przystają. Przecież z nienawiścią w tej chwili wielu Polaków traktuje Ukraińców, którzy uciekli z kraju ogarniętego wojną. Jak można prześladować te dzieci, które chodzą razem z naszymi dziećmi do szkół? To nie jest żaden przywilej, że one chodzą razem z nami do szkół. To nie jest przywilej, że udzielamy im pomocy. Udzielamy, bo możemy. Bo u nas, nam bomby nie lecą na głowy. Nikt nas nie morduje. Chyba że sami tego dokonamy na sobie. My mamy tutaj spokój. Tak jak nam pomagano w czasie II wojny światowej, tak naszym obowiązkiem jest pomóc sąsiadom, którzy w tej chwili zmagają się z brutalną napaścią sąsiedniego kraju. Danusia, ja tak troszeczkę zmienię temat, ale jest to dla mnie ważne, jakby wytłumaczenie sytuacji w kontekście też religii i jakiegoś rodzaju cierpienia, ponieważ no, te współczesne czasy niosą także różnego rodzaju traumy, niekoniecznie takie wojenne, ale nawet jak patrzymy na nasze polskie społeczeństwo, to chociażby ostatnie 2 lata pandemii, ciągłego strachu przed śmiercią wywołało u ludzi różnego rodzaju takie lęki, strachy. Ci ludzie właśnie stają się w jakiś sposób dysfunkcyjni społecznie. Jak oni mogą znaleźć sens życia i uwierzyć w tą wielowymiarowość i w to jakby to nasze życie wieczne, w to, że my tylko będziemy zmieniać sobie albo przedziały, albo pociągi, ale cały czas jesteśmy w podróży i żeby się nie poddawać? Przyznam się szczerze, że jedyną radę, jaką mam dla tych ludzi, to aktywacja połączeń międzywymiarowych, czyli aktywacja naszej wielowymiarowości. Ja nie miałam cienia wątpliwości, niezależnie od tego, że zajmując się integracją nauk przyrodniczych, doskonale wiedziałam, że to wszystko, co nam serwuje i telewizja, i internet, to są po prostu kłamstwa. Niemniej jednak w momencie, kiedy mamy dostęp do wszechświatowego banku danych, może nie do wszechświatowego, przynajmniej naszego banku danych, bo przecież cały system naszego życia, wszystkie informacje jego dotyczące są zakodowane w naszym systemie życia. I kwestia tego, jak sobie radzić z infekcjami wirusowymi, jest znana nie tylko nauce, ale jest znana również naszemu systemowi życia. Przecież my wirusy nawet wbudowywaliśmy w nasze ciało i wykorzystujemy je do dziś. Wszystko jesteśmy w stanie zagospodarować i wcale nie musimy sięgać po szczepionki, i to szczepionki, które są nam wprowadzane bocznym kanałem, czyli za pomocą zastrzyków i rozprowadzane są po całym ciele z ominięciem migdałków, czyli naszej, można powiedzieć, bramy, która ma za zadanie wyłapać wszystko, co wprowadzamy do organizmu. Szczepionki homeopatyczne są podawane doustnie, nie zastrzykiem. I one są skuteczne. I są wielokrotnie skuteczne, o czym pisałam w swoich książkach. Mhm.
Dobrze, czyli te połączenia... Jeżeli jesteśmy wielowymiarowi, jesteśmy w stanie odebrać komunikat z rzeczywistości ukrytej od naszej wielowymiarowej świadomości. My to po prostu wiemy. My nie musimy tego analizować. Mamy to wszystko w naszej podświadomości, bo nasza podświadomość jest pamięcią długotrwałą. I to, co było do niej ładowane przez wiele lat, to wszystko w niej tkwi. A my, niezależnie od tego, czy żyjemy dziś, czy żyjemy 100 lat wcześniej, czy 200 lat wcześniej, zawsze korzystamy z tego samego kodu identyfikacyjnego. Kodu, notabene, na który reaguje receptor tożsamości w ściankach komórek naszych ciał. Czyli to nie jest żadna imaginacja mistycyzmu, tylko to jest prawda, już stwierdzona i doskonale znana, bo jak już wcześniej mówiłam, organ przeszczepiony ma inne receptory tożsamości. W związku z tym, gdybyśmy nie zafundowali osobie, której się ten organ przeszczepia, depresantów po to, aby obniżyć skuteczność działania jego układu odpornościowego, to natychmiast ten organ zostałby odrzucony. I długo taki człowiek nie pożyje, jeżeli ten organ nie zostanie zaprogramowany przez kompleks świadomościowy osoby, która pobrała organ, po to, żeby dostosować receptory tożsamości przeszczepionego organu do tego, co powinno być przez niego odbierane. No bo jeżeli non-stop, jeżeli my nie będziemy chcieli zmienić naszych receptorów tożsamości, bo to jest nasze zadanie to zmienić. Nie medycyny. Medycyna nam tego nie zmieni. Nasz kompleks świadomościowy musi to zrobić. A więc musi być o tym poinformowany, musi być wyrażona intencja, musimy wejść w stan koherencji kwantowej i wtedy te receptory zostaną przeprogramowane. Ale jeżeli tego nie zrobimy, to po prostu przez cały czas będziemy brać depresanty, nasz układ odpornościowy nie będzie działał i będziemy wszystko łapać, co jest w okolicy. Czyli nie ma szans wtedy na długie życie. Rozumiem. I się, że warto to wiedzieć. Tak, tak. I nie należy wtedy jakby stwierdzać, że właśnie ktoś został przez kogoś pokarany, tak? Takim losem, a nie innym. Bo to są wszystko doświadczenia, które czegoś nas uczą. Nie ma czegoś takiego jak grzech, wracając z kolei do religii. Grzech to jest sposób na podporządkowanie sobie ludzi. My mamy doświadczenia, które się kończą dobrze i kończą się źle. Ale proszę zauważyć, że złe doświadczenia, te, które nam dają mocno w kość, uczą nas nawet lepiej niż te dobre. To wszystko jest nauka. Grzech nie istnieje w wielowymiarowej hipersferze. Grzech istnieje wyłącznie w modelu rzeczywistości kreowanej przez Kościół. I jeżeli pojawią się jakieś komentarze, które w tej chwili pod tym naszym spotkaniem przejadą się po mnie w tej i nazad, możesz się swobodnie wywalić. Uważam, że coś takiego trzeba tępić. Bo to nie jest wymiana informacji, tylko to jest narzucanie swojego światopoglądu. Tak. To jest... A swoją drogą, ci, którzy się ze mną nie zgadzają i z tobą, uważam, że mogą dokładnie żyć tak, jak uważają, że powinni. Ale konsekwencje tego sami poniosą. Tak, oczywiście też mogą poszukać innego filmu i sobie coś innego obejrzeć w tym czasie. Coś, co będzie ich relaksować. Po prostu sposób naszego życia. Jeżeli nawet narozrabialiśmy w przeszłości, byliśmy dla kogoś bardzo źli i skrzywdziliśmy go, nie jest wykluczone, że to też było w planie, ponieważ nacisk działający na kogoś
który utrudnia mu życie, to jest też dla niego nauka. I dlatego, jeżeli na przykład uważam, że w mojej przeszłości były takie momenty, kiedy dostawałam mocno w kość, nie mam pretensji do ludzi, którzy mi coś takiego zafundowali. Może to było w planie. Ja się czegoś w tym procesie nauczyłam i jestem za to wdzięczna. Tak, ja mam podobne podejście. Uważam, że to są osoby, które mi coś pokazują i jeżeli coś mnie drażni w tych osobach, zawsze zaczynam zastanawiać się nad własną podświadomością, skąd u mnie bierze się taka, a nie inna emocja, bo może to jest właśnie w jakiś sposób ukryte, a oni tylko jakby pokazują mi coś, co jest do przerobienia przeze mnie. Plus to, że zawsze uważam, że oni się pojawili i w jakiś sposób, tak jak ten Judasz pocałował tego Jezusa, tak tu mi się przedstawia taka osoba, która w jakiś sposób ten ciężar bierze również na siebie po to, żeby mi pomóc. Tak prawdę powiedziawszy, nie jest wykluczone, że Judasz nie był zdrajcą, tylko wykonał polecenie Jezusa. My tego po prostu nie wiemy. Ale jeżeli taki był plan, a weźmy pod uwagę jeszcze jedną rzecz, że w raju też mamy pewną hierarchię, która nie polega na tym, że ci na górze rządzą tymi, którzy na dole, ale hierarchia polega na stopniu rozwoju. Nawet rozmawiałyśmy chyba na ten temat w związku z tak zwanym wchodzeniem w któryś tam wymiar, ponieważ duchowość wymiary chyba rozumie jako stopień rozwoju. I chyba tych stopni rozwoju jest 7. Kiedyś wspominałaś mi o 7 słońcach. Być może to o to chodzi. W każdym bądź razie kiedy ewoluujemy w rzeczywistości ukrytej na coraz wyższy poziom, dochodzimy do stopnia mistrza. I co się okazuje? Że taki mistrz bardzo rzadko się wciela, ale jest to istota prawie doskonała, która w momencie, kiedy przestanie się wcielać, dołączy do Rady Starców, czyli do tego centrum planowo-decyzyjnego. I teraz, jeżeli spojrzymy na Jezusa jako na mistrza, który się wcielił po to, by nieść nam dobrą nowinę, że nie ma czegoś takiego jak zło i dobro, bo wszystko może nam służyć, że powinniśmy nawzajem jednak mimo wszystko współpracować, powinniśmy ze sobą być w stosunku do siebie życzliwi, przyjaźni, kierować się bezinteresowną miłością. To wszystko jest ważne, ponieważ to wszystko są objawy spójności. On uczył, że wszyscy ludzie są sobie równi, a wtedy, kiedy tych lat nie obejmuje Biblia, ale wtedy, kiedy był w Indiach, w Tybecie, w Persji, nauczał, że wtedy, kiedy uzdrawiał chorych, że to, co on robi, kiedyś wszyscy ludzie będą robili. I zostały nawet ślady w manuskryptach tybetańskich o tych jego naukach. Powiedział, że wszyscy ludzie są sobie równi i kiedyś ludzie będą dokładnie tacy na ziemi, jak on. Czyli równie zaawansowani w rozwoju duchowym. Czyli wszystko przed nami. Ale to, czy będziemy, czy nie, to jest nasze dzieło. Nikt nam tego nie da w prezencie. Nikt nas nie zmieni na siłę. Nikt na nas nie wymusi rozwoju. My musimy
sami podjąć taką decyzję i kontynuować działanie. Nie tylko myślenie, jak ja bym chciała być i taka kochająca, i taka kochana przez wszystkich, bo samo myślenie o tym to jeszcze dużo za mało. Trzeba to po prostu zrobić. Zrobić, mówić, prawda? Czynić. Czynić. Bardzo ważne jest działanie. Nawet teraz, kiedy chcemy zmieniać rzeczywistość, dążąc do nowej Ziemi, nie do NWO, które nam się chce zaserwować, to niestety, ale musimy nie tylko o tym myśleć i planować w swoim umyśle, musimy również coś zrobić w tym kierunku. Musimy zmienić zasady naszego funkcjonowania. One nie zmienią się same. A więc musimy za przeproszeniem ruszyć 4 litery i wziąć się za robotę. Tak, i można pójść też tak dwutorowo. Z jednej strony, jeżeli ktoś ma taką potrzebę aktywowania właśnie tej swojej energii, to powinien właśnie zrobić coś dla siebie i to zacząć robić, a z drugiej strony zawsze, każdego dnia postarać się coś dla drugiej osoby zrobić też. Po prostu przyjąć to jako zasadę, że dzisiaj przynajmniej 3 razy się do kogoś uśmiechnę, albo że powiem coś miłego, że pogłaskam psa sąsiada. A nawet pozbywam naczynia żonie. Na przykład. Bo u nas kobiety się bardzo często traktuje jako pomoc domową. Tak, ale to też system tak nie było, ale w rodzinie moich rodziców już tak. Znaczy w małżeństwie moich rodziców. Także życzymy wszystkim, żeby coś zrobili dla siebie i dla innych od poniedziałku, a może jeszcze dzisiaj. Jak najbardziej, oczywiście. Zmieniając swój sposób myślenia i swój sposób bycia, zmieniamy naszą karmę, bo ona jest zawsze w chwili teraz. Więc to, co było kiedyś, przestaje się liczyć. I dlatego nie ma czegoś takiego jak karma rodzinna czy karma narodowa. Nie, to są po prostu sposoby myślenia i zachowania przekazywane z pokolenia na pokolenie. W rodzinie, w narodzie. Jeżeli zmienimy sposób naszego myślenia, jeżeli zmienimy sposób naszego postępowania w stosunku do innych wokół nas, w stosunku do naszego ekosystemu, w stosunku do innych narodów i nie będziemy ich traktować jak wrogów, to automatycznie nasza karma narodowa też się zmieni. To prawda. I o tym trzeba wiedzieć. Ale żeby o tym trzeba wiedzieć, trzeba o tym mówić, a nie tylko o tym myśleć. Co czynisz? To czy nie? To co, Wiolu, może starczy na dzisiaj. Tak jest. I teraz, kiedy już wyjaśniliśmy sobie wszystko dokładnie, jak na sprawy naszego rozwoju patrzy religia i nauka, to automatycznie wiemy, czego się trzymać. I jeszcze jedną rzecz chciałabym powiedzieć. Religia powstaje na bazie mistyki, ale ta mistyka jest zinterpretowana. Mistyka jest zawsze interpretowana po swojemu przez osobę pobierającą dany komunikat. Dlaczego? Dlatego, że ta osoba filtruje przez swój zasób wiedzy, przekonań, swojego sposobu myślenia, nawet swój zasób słów. I dlatego na przykład, kiedy czytam czy słucham przekazów Krajona i słyszę, jak Lee Carroll, inżynier z zawodu, mówi o wibracjach w rzeczywistości ukrytej, czyli w tej rzeczywistości, jak Krajon to nazywa, a właściwie Lee Carroll w ślad za Krajonem, w tej rzeczywistości za zasłoną, to nie mówi o wibracjach fizycznych,
On mówi o rozwoju. Mówi o tym, że chodzi o te emocje, które nas łączą w spójną całość, a nie te, które nas dzielą i czynią z nas wrogów. Tu nie chodzi o wibracje, tu chodzi o emocje. Ale Lee Carroll mówi o wibracjach. A tymczasem wibracja ma tak wielką rozpiętość, przynajmniej jeśli chodzi o nas ludzi. W stanie koherencji sercowo-mózgowej pracujemy na wibracji 1/10 Hz. Każda z naszych czakr, czyli połączeń międzywymiarowych, pracuje na innej wibracji. Dlaczego? Dlatego, że komunikat musi dotrzeć dokładnie tam, gdzie powinien. Czyli wibracja musi być dokładnie taka, jak ośrodek, który ją przejmuje. Więc jeżeli rozmawiamy z naszym wielowymiarowym DNA, to musimy stosować wibrację 150 MHz, bo na takiej wibracji funkcjonuje nasze wielowymiarowe DNA. Czyli my nie podnosimy wibracji, my zmieniamy, można powiedzieć, ciepło naszych relacji na coraz wyższe i wtedy jest dobrze. A im ta relacja jest coraz chłodniejsza, tym jest z naszym rozwojem kiepsko, tym bardziej jest kiepsko. Czyli wibracje nie są dobrym wskaźnikiem, tak jak wymiary stosowane w duchowości, bo nie wiadomo właściwie, co to są za wymiary. Co to jest przejście z 3. wymiaru na 5? Tak jak gdyby przejście z 3. etapu rozwoju na 5, ale nie na wymiar. Wymiary wszystkie wielowymiarowe hipersfery funkcjonują jako jedna całość. To, żeśmy się oddzielili, można powiedzieć, odcięli od naszej wielowymiarowości, to jest nasza sprawa. Możemy to zmienić, możemy przywrócić naszą wielowymiarowość. Ale w tej chwili pracujemy na 3 wymiarach, tylko i wyłącznie. A jeszcze biorąc pod uwagę, że w 30% jest aktywne nasze wielowymiarowe DNA, a 70% jest nieaktywna, 70% DNA jest nieaktywna, to znaczy, że jesteśmy w pewnym stopniu wielowymiarowi, właśnie w tych 30%. Dzięki czemu możemy leczyć nasze skaleczenia, możemy intuicyjnie wyczuć, że ktoś nas nie lubi. Trochę jednak tego działa, ale jeżeli aktywujemy nasze połączenie całego naszego pola kwantowego, łącznie ze wszystkimi połączeniami innymi w obrębie naszego ciała, a jest ich niesamowicie dużo, bo przecież komórek mamy parę bilionów i tyleż mamy w nich połączeń międzywymiarowych. My ich indywidualnie w tej chwili nie musimy aktywować, bo wystarczy, że zaktywujemy połączenia naszych gruczołów wydzielenia wewnętrznego, synchronizujemy je i automatycznie aktywujemy nasze wielowymiarowe pole kwantowe łącznie z naszym wielowymiarowym DNA. A reszta to już tylko praktyka, wykorzystanie. My nawet nie musimy wiedzieć, co jest w tym naszym wielowymiarowym DNA, bo nasza wielowymiarowa świadomość doskonale o tym wie. Ona się w tych sprawach doskonale orientuje, więc jeżeli wyrazimy intencję, że chcemy na przykład cofnąć zmiany zwyrodnieniowe w dłoniach, to ona to polecenie wykona, cofnie je. I my nawet nie wiemy, co trzeba zrobić. W momencie, kiedy moja wielowymiarowa świadomość dokonała teleportacji, a właściwie aportu zgubionego przedmiotu, ja nie wiem, w jaki sposób to zrobiła.
To był dla mnie po prostu dowód na moją prośbę przedstawiony, że idę dobrą drogą. Dokładnie tam, gdzie powinnam. Że wcale nie błądzę po manowcach. Także my możemy rozmawiać z naszą wielowymiarową świadomością i ona zawsze będzie nas wspierać. To jest po prostu Bóg w nas. Czyli co? Zwracamy się z apelem i prośbą o to, aby jak najwięcej osób zechciało. Absolutnie żadnego apelu. Nikogo nie zachęcam. Każdy, kto czuje chęć aktywacji swoich połączeń wielowymiarowych, może to zrobić, zgłaszając się do grupy na Facebooku. Żadnych apeli, nie ma przymusu. Dobrze. Każdy decyduje o sobie. Dobrze. Dziękuję. Ja nie prowadzę tutaj żadnej agitacji, nie tworzę nowego koła, nie tworzę sekty. Ja tylko udostępniam wiedzę. Każdy musi sam popracować nad swoimi połączeniami. Tak, tak. I mówiąc o tym, chodzi mi o to, aby ludzie zaczęli sobie pomagać i zaczęli dostrzegać też takie światło w tunelu, że jest coś, co może ich w jakiś sposób, nie to, że uwzględniać. Światło jest na wyciągnięcie ręki, tylko trzeba po niego sięgnąć. Po niego sięgnąć, ale tak. Każdy musi sięgnąć sam. To prawda. Jeszcze jedną rzecz chciałam powiedzieć. Już się spotkałam z takimi listami wysłanymi do mnie, gdzie ludzie szukający właśnie rozmaitych warsztatów popadają w problemy. Nie wiem dlaczego, nie potrafię sobie tego wyobrazić. Dlatego, że cóż może spowodować tego rodzaju problemy? Jeżeli stosują psychodeliki, w porządku, przedawkowali, ich wina. Ale jeżeli zwracają się do kogoś, kto uważa się za przewodnika duchowego, to na miłość boską nie powinien szkodzić. A jeżeli szkodzi, to znaczy, że z niego taki sam przewodnik duchowy, jak ze mnie baletnica. A może to jest po prostu spotkanie się z własną podświadomością? Podświadomość w zasadzie to jest nasz autopilot. Pracujemy na autopilocie przez ponad 95% naszego życia, więc szkodzą nam wyłącznie przekonania, nawyki, które tam są zakodowane w charakterze programów do wykorzystania. Ale nie przypuszczam, żeby taki guru programował podświadomość. Właściwie my sami, w momencie, kiedy sami pracujemy nad własnym polem kwantowym, to my sami programujemy podświadomość, aktywując kolejne czakry, czyli kolejne połączenia międzywymiarowe. My to robimy i współpracujemy z własną wielowymiarową świadomością. Nikt obcy nie manipuluje naszym polem kwantowym. I wydaje mi się, że to jest najlepsze wyjście. Moim zdaniem to jest jeszcze właśnie być może jakiś lęk, strach przed tym, przy tej aktywacji, że naprawdę oni kogoś zobaczą, że ktoś przyjdzie i ten lęk. Jestem święcie przekonana, że to jest projekcja lęków. Ale to jest taka projekcja, która po prostu uniemożliwia normalne życie. A to już wymaga wręcz interwencji psychiatry. Ale ja się tego nie podejmę. Ja nie mam kwalifikacji po temu, a już nie mówiąc o tym, że oprócz kwalifikacji powinnam mieć jeszcze odpowiedni certyfikat. Tak, tak. Więc może lepiej sobie odpuścić i tylko na jakimś niższym poziomie działać, już nie wchodzić w te takie głębsze poziomy aktywacji. Jest w stanie uruchomić połączenia międzywymiarowe, tyle że to znacznie dłużej trwa. Tak, tak, tak. No ale jak się lęków na chwilę obecną nie przeskoczy, to myślę, że lepsze wstrzymanie się albo tylko takie delikatne działanie. Istnieje jeszcze możliwość zastosowania techniki emocjonalnej wolności. Oddziałuje się wtedy na punkty akupunkturowe, apukuje się je i w ten sposób
wprowadza się do podświadomości intencję, którą wyraża się w sposób konkretny. Tak, tak. Jak ktoś nie wie, Ja to cię jest... akceptuję, że mimo tego, że się wszystkiego boję i wszędzie widzę strachy, lachy, akceptuję się. Bo tu chodzi przede wszystkim o samoakceptację. Tak. Jeżeli ktoś szukałby właśnie tej metody opukiwania, to też może sobie wpisać tapping po prostu, nawet na YouTubie i na pewno jakieś gotowe filmiki wyskoczą, jak to można zrobić. Dobrze, Danusiu, Ale jest dziękuję. też książka opublikowana w języku polskim, można ją przeczytać oddechy do dechy i po prostu zrealizować zalecenia. Dokładnie tak samo opisany jest kod zdrowia, przy czym też był pomyślany jako reakcja na depresję i znakomicie sobie z depresją radzi. I to jest z kolei też oddziaływanie tutaj na ośrodki nerwowe na wysokości głowy. No i do tego też musi być wyrażona intencja, bo nasza wielowymiarowa świadomość musi wiedzieć, czego chcemy. Jeżeli będziemy twierdzić, że moja żona jest wiedźma, wiecznie się ze mną handryczy, nie jestem w stanie z nią wytrzymać, to dostaniemy to, co chcemy. No to prawda. Obiecuję, nie będę się kłócić. Obiecuję. Dobra, bierze mnie głupawka, Danusia. Kończymy, kochana. Dobrego Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję. Do zobaczenia następnym razem. Tym razem już może się wreszcie zabierzemy za rzeczywistość równoległą, bo już nie ma o czym mówić w zasadzie na temat religii. Tak jest. Pozdrawiam.